Witajcie. Dzisiaj w filmie będę składał urządzenie, które ma fachową nazwę przemiennik radiowy, z angielska repeater. Co to jest? Zaraz o tym opowiem, bo może nie wszyscy wiedzą. Dlaczego to będę składał i po co, też zobaczycie w późniejszej części. Tutaj już leży pudło, w którym wszystkie rzeczy potrzebne do złożenia takiego przemiennika są, ale zaczniemy od paru słów teorii, żeby osoby, które nie spotkały się z takimi urządzeniami i ich zastosowaniem, też wiedziały, do czego to jest wykorzystywane, zanim zobaczą resztę tego filmu. Także zapraszam do oglądania. A więc zacznijmy od tego, czym są przemienniki, do czego się wykorzystuje. W paru krótkich słowach prezentacja na kartce papieru, stara metoda. Nie wszystko musi być robione w komputerach. Do czego służy przemiennik? Przemiennik jest elementem systemów sieci łączności radiowej. Podstawowe ich wykorzystywanie jest do zapewnienia łączności pomiędzy stacjami mobilnymi, przenośnymi na dużym obszarze łączności. Mamy tutaj jednego użytkownika radiotelefonu przenośnego, drugi użytkownik jest gdzieś dalej, gdzieś tam może być jeszcze w tym wszystkim samochodzik, który oczywiście ja tu bardzo pięknie narysowałem. Anteny są najważniejsze, no i odległości pomiędzy nimi mogą być różne. 1 km, tak, 30 km. Tu wszystko zależy, jaki to jest system łączności. No i dobrze wiemy już z tego, co wcześniej pokazywałem na innych filmach, że między takimi urządzeniami przenośnymi na taką odległość jak 30 km praktycznie nigdy się nie porozumiemy. Ledwo możemy na kilometr, czasami na 3. Więc zostały wymyślone urządzenia o nazwie przemiennik radiowy, które zapewniają łączność w takiej to sytuacji. Na czym to polega? W jakimś miejscu na wysokiej wieży, na przykład na budynku albo na osobnych, stawia się antenę i w budynku stoi przemiennik. No i co nam to daje? I na czym polega praca przez przemiennik? Na szybciutko. Przemiennik ma dwie częstotliwości pracy. Standardowy TX1 i RX1, czyli składa się z odbiornika i nadajnika. Jest odbiornik, nadajnik. Żeby to chciało współpracować i pracować z jedną anteną, tutaj musimy zastosować duplekser. Mówię tak w skrócie, nie opisuję tutaj całej teorii, po co który element jest, o tym zrobię osobne filmy. I w tym momencie, jeżeli korespondent A chce nawiązać łączność, nadaje tutaj na częstotliwości, które jest częstotliwością odbiorczą tego przemiennika. Załóżmy, zastosuję tutaj amatorskie częstotliwości, nadaje on na częstotliwości 145-100. Dolatuje to do przemiennika. Przemiennik to, jak to nazwa ładnie pokazuje, przemienia i nadaje to na częstotliwości 145-700. I drugi korespondent słyszy nas na tej częstotliwości. I w tym momencie, w zależności od wysokości tutaj zamontowania tej anteny, ten zasięg może być bardzo duży. W przypadku amatorskich przemienników, gdzie mamy anteny na przykład 300 metrów nad poziomem gruntu, no to te zasięgi między stacjami, tutaj, gdzie potrafią się porozumieć, mogą spokojnie dochodzić do 100 km, co normalnie byłoby kompletnie niemożliwe. I taka jest podstawowa zasada działania przemiennika. Oczywiście, tak jak powiedziałem, musi być inna częstotliwość, na której odbiera, innej nadaje, no bo nie może jednocześnie odbierać i nadawać. Teoretycznie jest to możliwe w systemach cyfrowych, ale o tym tutaj nie będę opowiadał. Natomiast co ja będę składał? Będę składał to w sumie też taki sam przemiennik, ale przemiennik crossband. Bo tu jak widzicie częstotliwość, na której przemiennik odbiera 145-100 i nadaje 145-700 są w tym samym paśmie VHF. Natomiast ja chcę zrobić przemiennik, który powiedzmy, częstotliwości są cały czas przykładowe. W paśmie VHF i UHF będzie chodził i tu na przykład 145 częstotliwość będzie, a częstotliwość w paśmie UHF będzie 435. Cały czas mówię, to są to całkowicie przypadkowe częstotliwości. No i w tym momencie, żeby uzyskać pracę tak zwaną crossband, czyli pomiędzy pasmami, no nie wystarczy układ, w którym jest odbiornik i nadajnik. Musi być pełen komplet odbiorczo-nadawczy na pasmo VHF i UHF, żeby to mogło funkcjonować. I coś takiego będziemy tutaj składać na bazie urządzeń, jakie są dostępne na rynku za grosze i będziemy taki układ składali
podłączali, a potem sprawdzimy oczywiście w warunkach testowych, jak to funkcjonuje. Kiedy takie rzeczy są potrzebne? No są w przypadku profesjonalnych czasami łączności, kiedy firmy, służby pracują na różnych pasmach, no potrzebny jest właśnie taki przemiennik, żeby między tymi pasmami tutaj umożliwić łączność. W tym momencie on czasami nie musi być zawieszony bardzo wysoko, bo na przykład chodzi o pokrycie niewielkiego terenu, a połączenie dwóch systemów z różnych pasm. I wtedy on, powiedzmy, na przykład pracuje w samochodzie, ale zapewnia tutaj połączenie tych użytkowników, którzy pracują na różnych pasmach. W odróżnieniu od takich typowych przemienników, których zadaniem jest po prostu pokrycie i zapewnienie łączności dla jednostek mobilnych i przenośnych na dużym obszarze pracy. To tak króciutko, jeżeli chodzi, co to jest przemiennik i jego najbardziej podstawowe działanie i funkcje. A teraz bierzemy się za rozpakowanie zawartości pudła, które przed chwilą było widać. No i zaczniemy składać przemiennik. No i mam już tutaj pudło, to dosyć duże. Słyszycie, tam się przewraca. Będzie jednocześnie obudową tego przemiennika. Dlaczego takie duże? No, żeby były różne możliwości konfiguracji i różne urządzenia, żeby można było zastosować. Backup bateryjny zrobić. No różne dziwne rzeczy, jakie komu tutaj do głowy przyjdą. I otwieramy, co tam w środku jest. No i w środku leży kupa różnych elementów, które po złożeniu utworzą nam przemiennik crossbandowy. A więc podstawa, no to urządzenia nadawczo-odbiorcze. Mamy tutaj dwa baofengi, które wcześniej prezentowałem, są dla Was zapewne znane i idealnie do tego celu się nadadzą. Oczywiście w tym momencie te antenki nie będą już potrzebne. Kolejnym elementem jest gotowy, dostępny za grosze interfejs do połączenia tych dwóch radiotelefonów, żeby funkcjonowały jako przemiennik. Kładziemy obok. Oprócz tego pokazany tam na filmie duplexer, który umożliwi pracę na jednej antenie. Oczywiście można robić przemienniki na dwóch antenach, ale jednak mimo wszystko w większości wypadków robi się na jednej antenie. No i do tego jest potrzebny duplexer, żeby urządzenia siebie wzajemnie nie zakłócały, nawet jak chodzą na różnych pasmach. Tutaj widać, jest to duplexer 2,70 m. Chyba już go wcześniej pokazywałem w jakimś filmie. No co do tego dodatkowo? No oczywiście kabelki, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Dodatkowo, o czym zaraz wspomnę, przetwornica na 5V. Gniazdo zasilania, będzie z 12 V to zasilane. Oczywiście przejściówki jeszcze antenowe, żeby podłączyć kabelki do radia. Ja mam jeszcze paczkę malutkich wtyczek USB, żeby podłączyć do zasilania tutaj w radiu do baterii. Będzie to na stałe podłączone, niczym to nie będzie szkodziło. No a to są już elementy, które są do montażu tej skrzynki. To są do niej elementy, łącznie tutaj z ładnym kluczykiem do zamykania, żeby to wszystko ładnie chodziło. Ponieważ całość ma być zrobiona szybko, prosto i łatwo podlegać modyfikacjom, montaż wszystkich elementów zrobię za pomocą takiej przezroczystej dwustronnej taśmy. Jest to obecnie dosyć znany produkt i używam go w wielu zastosowaniach i bardzo ładnie te rzeczy, które zostały nim przymocowane, się trzymają. Natomiast ma tą zaletę, że można praktycznie bezśladowo potem to usunąć i użyć te elementy, które były przyklejone do innych zastosowań. Także tutaj też te wszystkie rzeczy poprzyklejamy sobie na tą taśmę, żeby można było w różnych później innych zastosowaniach użyć. Jedyne prace mechaniczne, no to tutaj otwór na antenę, właściwie na gniazdo antenowe. Ja zastosowałem SMA. Jakoś tak tutaj tego dużo mam. Lepsze pewnie byłoby N, no ale zmiana SMA na N to żaden problem. Trzeba zrobić większą wtedy dziurę. Ja na razie zastosuję sobie malutkie SMA i to będzie musiało wystarczyć. No i oczywiście otwór z drugiej strony na podłączenie gniazda zasilania, czyli tego tutaj 12V, do którego będziemy się podłączali. Także ja idę zrobić prace mechaniczne, te podstawowe i za chwilę będziemy tutaj, że tak powiem, kleili do kupy całość tego urządzenia. I w międzyczasie już otwór tutaj z góry jest zrobiony, z dołu pod gniazdo zasilania też, więc możemy zacząć to składać, a w międzyczasie
opowiem Wam tu parę rzeczy, dlaczego coś takiego wymyśliłem. Znaczy, po pierwsze, to oczywiście miałem kupę tych wszystkich elementów, więc no po prostu trzeba je do czegoś wykorzystać. Więc wpadł taki pomysł zrobienia sobie tak szkoleniowo, edukacyjnie takiego właśnie prostego przemiennika z wykorzystaniem tych urządzeń, co mam. Oczywiście każdy może powiedzieć, że przecież tego typu radiotelefony z funkcją przemiennika crossbandowego są dostępne. No i to jest prawda, no ale przecież w zabawie tutaj i w hobby, no nie chodzi zawsze o to, żeby wszystko kupić gotowe, tylko właśnie, żeby na przykład coś sobie złożyć samemu, zrobić, bo wtedy jest przyjemność. Kwestia wykorzystania, no dobrze wiemy, tak, że takie urządzenia radiowe wszelkie wymagają pozwolenia, więc tak naprawdę tego typu urządzenie będzie takim eksperymentem, głównie tutaj w pasmach amatorskich ewentualnie, ale też nie do za dużego wykorzystania. Ale jako ciekawostkę coś takiego możemy zrobić. Natomiast kiedy to się może przydać? No może być taka sytuacja, której pewnie nikt nie chce, chociaż są tacy, co na to czekają. No, czyli stan takiego naprawdę już zagrożenia, takiego na tyle potężnego, że wszelkie inne systemy zawiodą, innej łączności nie będzie. No i taki przemiennik może na przykład, co może zrobić? No może zapewnić łączność pomiędzy osobami, które mają urządzenia typu PMR, a jakieś inne. Możemy złożyć jakąkolwiek inną łączność na chwilę awaryjną. To są już sytuacje takie, nazwijmy to dramatyczne, ale nigdy nie wiadomo, czy w dzisiejszych ciężkich czasach coś takiego się nie przyda. I czy to wtedy będzie zgodne z prawem, czy nie. No, w pewnych sytuacjach tak jakby prawo nas już nie obowiązuje i istotne rzeczy są tutaj, aby utrzymać na przykład infrastrukturę czy życie ludzkie, a nie patrzeć na przepisy. Złożyliśmy tutaj już gniazdo i antenkę, właściwie gniazdo antenowe, a tutaj gniazdo zasilania. Podawałem taśmę tą dwustronną. To oczywiście też niektórym może się nie spodobać, że takie wymysły robię na jakiejś taśmie dwustronnej, ale to każdy, jak gdyby coś takiego chciał sobie zrobić, może sobie to zastosować. Tutaj co innego, może robić mechaniczne uchwyty, to akurat nie ma najmniejszego problemu. Ja zrobiłem to tak, aby to było szybko i funkcjonalnie z możliwością rozbiórki. A myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, taka taśma, zwłaszcza w przypadku takich elementów, naprawdę bardzo długo wytrzyma. No więc ten przyklejam sobie gdzieś tutaj w tym miejscu, bo jest taka fajne miejsce, żeby to tutaj wrzucić. O. Ile to trzeba przytrzymać. I już mamy przyklejone bardzo ładnie. Na pewno nam to prędko nie odpadnie. Tutaj, skoro radia mają być tutaj, oczywiście antenki już możemy odpiąć, bo ich przydatność w tym będzie żadna. Będą dwa radia. Oczywiście najmniej takim sensownym rozwiązaniem jest przyklejenie tych radyjek, no ale tak jak powiedziałem, to jest wszystko takie tymczasowe, demonstracyjne, a jak ktoś będzie chciał sobie zrobić, to sobie wykorzysta i zrobi to inaczej. No, czyli gdzieś na takiej wysokości mogę tutaj ten duplekser wrzucić. Jak widzicie, jest tu bardzo dużo miejsca i w tym momencie na przykład można by wrzucić dużo większy duplekser i zrobić też przemiennik jednopasmowy, czyli ten, o którym wspominałem na początku mówienia o przemiennikach, do czego służą. Także coś takiego też można by zrobić, tylko wtedy potrzebny tu jest inny duplekser, który w tym miejscu spokojnie by wszedł. Tutaj można wstawić akumulator. No, obudowa jest duża i właśnie po to, żeby można było różne dziwne kombinacje sobie robić. No i tutaj na koniec jeszcze przykleję tą właśnie przetworniczkę, która będzie dawała 5 V. Oczywiście jakie uwagi odnośnie tego urządzenia i na przykład tej przetworniczki. Te przetworniczki potrafią trochę zakłócać, więc jeżeli tu by gdzieś była blisko antena, może się tak trafić, że w tym momencie to nie będzie chciało chodzić. Aczkolwiek no, na tych wyższych pasmach nie jest to takie drastyczne. Także można co innego zastosować. A założenie jest takie, że radia będą chodziły z baterii głównie, więc zawsze można ją odłączyć, a włączyć tylko do ładowania. To już są niuanse. Innym problemem, który jest większy, jest tego typu moduł do przełączania tutaj tych radyjek i tworzenia tego układu przemiennika, bo z praktyki wiem, że tutaj jak podłączymy sobie ten modulik i jeżeli tu byłaby blisko antena, na przykład tutaj na górze, a pydło nie jest metalowe,
to od natężenia pola WC ten modulik potrafi się blokować. Także tu lepiej jakby ta antena była w troszeczkę innym miejscu. Także cóż, co teraz zostało jeszcze do zrobienia? No oczywiście trzeba będzie przykleić radyjka, ale to już na koniec, jak podłączę do nich tutaj zasilanie z tymi właśnie kabelkami, co zaraz będę lutował oczywiście poza, żeby nie zanudzać, bo patrzenie na to, jak się lutuje, to chyba nie o to akurat w tym wypadku chodzi. Podłączę zasilanie do tego moduliku przetwornicy, czyli zostanie spięta z widocznym tutaj gniazdem. Do tego zostaną podpięte właśnie te dwie końcówki USB-C. To zostanie podpięte do radia, włożone tutaj, podłączone. No i będziemy mogli testować szybciutko ten przemiennik. Jak widzicie, no, pracy jest niewiele. Funkcjonalność bardzo, bardzo fajna. No i sama przyjemność stworzenia i że się zrobiło coś funkcjonującego. Oczywiście złożyło się do kupy, ale zawsze jakiś wkład własny tutaj jest, a nie tylko kupienie urządzenia. Oczywiście może być to wtedy na różne pasma, można stosować różne inne radiotelefony, więc tutaj możliwość konfiguracji, kombinacji i zrobienia takiego funkcjonalnego urządzenia, które zapewniłoby w trudnych sytuacjach łączność na różnych pasmach, no to daje tutaj wielkie możliwości. Można gdzieś to wtedy wstawić na maszcie, można dorzucić do tego zasilanie z baterii słonecznej. No wiele opcji. To jest tylko taka podstawa i informacja, co to jest przemiennik, jak wygląda, jak go można zrobić. Nikogo nie namawiam do piratowania i pracowania na częstotliwościach bez pozwolenia, bo to już jest zupełnie inna sprawa. No i takich rzeczy po prostu nie należałoby robić. Także ja się biorę teraz za lutowanie i podłączenie kabelków. I kolejny etap już jest zakończony. Jeden radiotelefon już nawet przykleiłem i całkiem ładnie się trzyma, wbrew pozorom. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to już jest kwestia tego, czy ktoś takie rozwiązanie chce zastosować, czy nie. Tu widzicie te kabelki, które zrobiłem z końcówkami USB-C, które wtykam do radia i mamy zasilanie. I to, co u mnie jest wszechobecne we wszystkich urządzeniach, na prawie każdym kabelku w dużych ilościach, czyli feryty. Tego stosuję w ilościach nadmiarowych, idzie to setkami we wszystkich moich urządzeniach, połączeniach, tego jest pełno. No ale swoją rolę jednak spełniają i problemów tutaj, jeżeli chodzi o pewne zakłócenia czy tym podobne rzeczy, zupełnie nie mam. No więc przyklejmy teraz to ostatnie radyjko. Trzeba odpowiednio tutaj się dobrać do tej taśmy zabezpieczającej. Radio będzie tu, tam mamy kabelek od tamtego, to będzie sobie szedł przodem, a ten tu bokiem. No i chyba mi trochę krzywo to wyszło, ale jest, trzyma się. Kabelki oczywiście tutaj sobie można później będzie odpowiednio spiąć, żeby nam się nie bujały, nie latały. Też można przykleić. No troszkę te drugie radio tak nierówno mi wyszło, ale robiłem pod kamerą, ale w sumie jak tak spojrzeć, nie jest źle. No to cóż, no teraz robimy kolejne podłączenie, czyli kabel sterujący i też widzicie feryty standardowo. Oczywiście mówię, wszystko to jest tutaj taka szybciutka prowizorka, prawie żadnej mechaniki. Gdyby nie te otwory, które robiłem, jeżeli chodzi o gniazdo antenowe i zasilania, to praktycznie żadnych prac mechanicznych w tym układzie by nie było. No i teraz podpinamy do jednego radia, już trochę ciężej, bo nie widać, i do drugiego. Da się podpiąć, da się, miejsca jest wystarczająco dużo. Widać, że można i też większe radia zastosować. No zupełnie dużo różnych rozwiązań. Chodzą radia? Chodzą. No dźwięku nie ma, bo w tej chwili już jesteśmy podpięci pod ten sterownik. No i co? I to będzie radio 70-kowe. Tak trzeba będzie ustawić, bo tak mamy na duplekserze.
I drugi kabelek. I pod drugie wejście, czyli to na 2 metry, że tu dołem damy. I tak zrobimy, nie, zrobimy tak sobie. Trochę zasłaniam, ale idźmy w tę stronę. No mamy tutaj urządzenie w całej okazałości. Tylko do ułożenia, do przyklejenia kabelki. Miejsca, tak jak powiedziałem, mamy tutaj aż nadto. Radia na razie się trzymają, nie odpadną. No cóż, no to zostaje teraz to zaraz włączyć i przetestować, czy to w ogóle funkcjonuje. Trochę po ciemku teraz, urządzenie jest podpięte, radia chodzą, widać, tutaj migają lampki. Na tym sterowniku, w zależności od tego, które nadaje, zapala się lampka, ale ona pewnie będzie, zaraz zobaczę, no nie jest tutaj widoczna w kamerze, bo bardzo słabym światłem się świeci. Ja ją ledwo widzę teraz. Ustawione są takie częstotliwości z pasma amatorskiego. No i mam też dokładnie 2 takie same radia, w których mam ustawione te częstotliwości. No i cóż, nadajmy tym jednym. No nie chcę za blisko tego, żeby się nie zabudziło. No widzicie, w jednym jest zielona. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. W jednym jest zielona lampka, w drugim czerwona. Znaczy te odbierało, te nadawało. Teraz drugie, w drugą stronę. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I działa w drugą stronę. Przełącza się, zamyka. Czyli przemiennik funkcjonuje. No jest podpięty pod sztuczne obciążenie oczywiście w tej chwili, żeby tutaj za daleko to nie nadawało, ale chodzi bez problemu. Także jak widzieliście, urządzenie można zrobić w 2 godziny, powiedzmy, już z lutowaniem. Można zrobić w wersji prostszej, wersji innej, mając to co pod ręką. Oczywiście potrzebne są te elementy takie tutaj charakterystyczne, czyli duplekser i sterownik. Ale jakby ktoś się uparł, taki sterownik można zrobić też samemu, duplekser też. To już są takie zabawy, naprawdę jak ktoś lubi, to takie śmieszne urządzonko może zrobić. A czy ono się kiedyś przyda? No tak jak wcześniej powiedziałem, może przyjdzie taka sytuacja, oby nie, że takie urządzenia będą bardzo przydatne, a wręcz konieczne. Są grupy ludzi, którzy już się przygotowują na taką sytuację, robią różne testy łączności, przygotowują sprzęt, mimo że też bardzo często działają totalnie nielegalnie, ale no, taki jest świat, takie życie i nigdy nie wiemy, w którą stronę nas to doprowadzi, dlatego coś takiego pokazałem z jednej strony w celach totalnie edukacyjnych, z drugiej, że takie urządzenia funkcjonują, do czego są normalnie wykorzystywane i jak z dostępnych na rynku elementów za kilkaset złotych góra, licząc już radia, obudowę. Obudowa była dosyć droga, obudowa kosztowała prawie tyle co te 2 radia, więc tutaj nie musiała taka ładna być. Ale same te urządzenia są po 30-40 zł, więc koszt takiego zestawu, jeżeli byśmy wykorzystali jeszcze radia, które mamy i prostszą obudowę, no to naprawdę może być niewielki. Tutaj przetworniczka działa, ustawiłem na 5 V, radia się ładują jak trzeba, także wszystko funkcjonuje. Złożyliśmy, no powiedzmy, może nie nadużywajmy słowa, że zrobiliśmy całkowicie, no bo wykorzystaliśmy gotowe elementy, ale złożyliśmy funkcjonalny przemiennik crossbandowy i jest to podstawa do ewentualnych dalszych eksperymentów, żeby robić sobie inne urządzenia na inne pasma. Oczywiście konfiguracje, CTCSS, wszystko inne można tu ustawić. Można wstawić radia cyfrowe i też będzie przetwornik między cyfrą a analogiem. No już kombinacji tutaj jest wiele, co komu do głowy wpadnie i jak będzie chciał to wykorzystać. Mam nadzieję, że Wam się ten krótki filmik spodobał. Jako taka oczywiście ciekawostka, pokaz możliwości tych tanich elementów, które dostępne są na rynku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów na moim kanale.